Szwecja ze swoim urokliwym krajobrazem, bogatą historią i ogólnie pojętą różnorodnością to prawdziwie czarujący świat. Od malowniczych krajobrazów takich jak Arktyka, urokliwe miasteczka, tysiące parków krajobrazowych po archipelagi, aż do wielkich jezior i kanałów wodnych. Wiadomo, że w tym kraju ciekawych i pięknych miejsc jest bez liku. Często wyruszam w podróż bez jakiegokolwiek planu i wtedy okazuje się, że całkiem blisko, niemal tuż za rogiem, znajdują się nieoczywiste, acz bardzo ciekawe miejsca, do których wielokrotnie wracam. Powód jest prosty. Wrażenia z pierwszego razu pozostawiły po sobie tak pozytywne odczucia, że po prostu chce się tam wracać. Nie zawsze mam możliwość sfilmowania wszystkiego, co warto by zarejestrować. Powody są różne: brak kamery, strefa chroniona, prywatna posiadłość, zakaz lotów dronem, fatalna pogoda, czy na przykład coś, co przydarza się rzadko i nieoczekiwanie. A nawet niedawno zdarzyło mi się właśnie coś takiego. Zanim opowiem, co takiego zdarzyło się podczas filmowania pewnego zamku, wyjaśnię, co oznacza po szwedzku słowo slot. Można by rzec, że to po prostu zamek, czyli w naszym postrzeganiu ufortyfikowane miejsce, które wybudowali sobie królowie, książęta, rycerstwo lub szlachta. No wiecie, o czym mówię. W przypadku szwedzkiego nazewnictwa pałac, dwór, a nawet rezydencja używa się określenia slot, czyli zamek. Oczywiście jest to jedynie nazewnictwo, które jednak może zmylić zagranicznych turystów chcących zwiedzić typowy w ich postrzeganiu zamek. Często okazuje się, że zamiast zamku jest jedynie dwór lub zajazd, albo całkiem odwrotnie, zamiast starego zamku jest przepiękny pałac z gigantycznym ogrodem. Zaczynając swoją przygodę z odkrywaniem Szwecji, 17 lat temu nieraz padłem ofiarą takiego uproszczenia. Jadąc do zamku, dojechałem do szlacheckiego dworu, skądinąd uroczego. Według szwedzkiego słownika zamek powinien mieć więcej niż jedno piętro nad ziemią lub wysokość co najmniej 2 pięter. Przedsionek, hol, salę bankietową, więcej niż jeden salon i więcej niż jedną sypialnię. Wychodzi na to, że całkiem średni dom spełniający te wymagania można nazwać zamkiem. Teraz, kiedy już wiecie, co oznacza po szwedzku slot, nie dziwcie się, dokąd was zabieram. Zaczniemy od zamku znajdującego się w Sztokholmie i nie jest to bynajmniej jeden z zamków królewskich. To tam nieoczekiwanie skromny twórca musiał zaprzestać filmowania. Ale od początku. Z niecierpliwością czekaliśmy z żoną na weekend. Pogoda miała sprzyjać chcącym pozwiedzać. Tak więc wsiedliśmy do samochodu i ruszyliśmy we wcześniej wybrane miejsca. Miejscówka dobrze nam znana, gdyż byliśmy już tu dwukrotnie, jednak wtedy nie zamierzałem niczego filmować. Poza tym pogoda nie pozwalała na zbyt wiele. Teraz, uzbrojony w sprzęt do filmowania, nastawiłem się całkiem na obfity materiał z tego miejsca. Zaparkowaliśmy na malutkim parkingu tuż obok busa, do którego znoszono telewizyjny sprzęt. Pomyślałem, pewnie była tu jakaś impreza z udziałem celebrytów. Potem zobaczyliśmy 6 czarnych, lśniących busów niedaleko głównego wejścia do zamku oraz kilkanaście osób chodzących wokół nich. Nieświadomy faktu, że tam się coś dzieje, stanąłem blisko ścieżki prowadzącej do zamku i po uzyskaniu niezbędnej zgody na lot wypuściłem drona. Nadmienię, że to strefa z ograniczonym dostępem do przestrzeni powietrznej. Pomyślałem, że to dobry pomysł, by najpierw zrobić kilka ujęć zamku z lotu ptaka, zanim pójdziemy go zwiedzać. Dość szybko okazało się, że jest kilka osób mocno zainteresowanych, kto taki lata sobie nad zamkiem.
Chwilę później kilku panów w słuchawkach w uszach zgromadziło się na dziedzińcu zamku. Zorientowałem się, że moje latanie jest dla nich problemem, więc wylądowałem i zacząłem pakować drona. Zanim skończyłem, stał przy mnie elegancko ubrany dżentelmen z ochrony. Spytał mnie, w jakim celu latam nad posiadłością i czy mam zamiar filmować gości, którzy za niecałą godzinę zjawią się w zamku. Dodał, że zamek, jak i przyległy do niego park, jest wynajęty na cały weekend przez osoby prywatne i na ten czas traktowany jest jako obiekt chroniony. Dodam, że był miły i profesjonalny w rozmowie ze mną. Wytłumaczyłem mu, że nie wiedziałem o fakcie, a filmuję jedynie na potrzeby mojego kanału na YouTube. Pożegnaliśmy się serdecznie i rozeszliśmy w swoje strony. Było już jasne, że w tym dniu nie zobaczymy zbyt wiele. Wracając na parking, minęliśmy kilka kolorowych osób, których ochrona wypraszała z terenu okalającego zamek. Cała sytuacja była dla mnie nowym doświadczeniem, które zapamiętam na długo. Nie żałuję, że nie zgromadziłem materiału, który miałem w zamiarze zrobić. Nawet nie byłem rozczarowany tym faktem. Byłem przecież tu już wcześniej i mam kilka zdjęć zrobionych telefonem, które dla uzupełnienia zamieszczam w tym wideo. Wielką zaletą tej całej sytuacji było nie miejsce, a pan z ochrony, który w sposób bezstresowy rozmawiał ze mną, nie narzucając władczo swojej woli. Podszedł do mnie nie jak do szpiega czy agresora, a do nieświadomego turysty, który chciał zrobić sobie kilka zdjęć starej budowli. W drodze do innego zamku postanowiłem zobaczyć całkiem coś innego. To błękitna laguna. Ukryta pomiędzy lasem a jeziorem Mälaren robi niesamowite wrażenie. Dojazd do tej lokalizacji jest prosty, jednak brak parkingu powoduje, że stając na szutrowej drodze ryzykujesz mandatem. To pewnie dlatego jest tam tak spokojnie. Tak pomyślałem, jednak prawda jest zgoła inna. Otóż była duża niepewność co do odpowiedzialności za parkowanie w znaczeniu, kto miałby sfinansować parking usytuowany częściowo na terenie prywatnym, częściowo na terenie gminy oraz kto ponosiłby odpowiedzialność za sprzątanie i utylizację śmieci. Te niejasności oraz brak zapisów prawnych odnośnie terenu doprowadziły do zamknięcia tego obszaru dla ruchu samochodowego w czerwcu 2019 roku. Dla porządku wyjaśnię, gdzie się znajdujemy. Błękitna Laguna to nazwa sztucznego jeziora na wyspie Munsen w gminie Eckerö, 50 km na zachód od Sztokholmu. Jezioro jest nieczynnym żwirowiskiem. W latach 50. i 80. XX wieku właściciel ziemski Jehander wydobywał z kopalni Hjusby duże ilości piasku. Kopali, aż wykopali dół na głębokość ponad 20 metrów poniżej poziomu wody w jeziorze Mälaren, by w końcu zalać go wodą. Pomiędzy wyrowiskiem a jeziorem znajduje się wąski grzbiet, a na północy, czyli właśnie tutaj, pozostała wydma. Pod koniec lat 90. wydobycie ustało. Teren został zrekultywowany, a wyrobisko przekształcono w jezioro kąpielowe. Woda w Blålagunen jest błękitna lub turkusowa w zależności od pogody oraz niewiarygodnie czysta. No to stąd wzięła się nazwa Błękitna Laguna. Ot i cała historia. Miejsce na relaks wymarzone, choć pewnie w sezonie letnim jest tu więcej ludzi. Z braku parkingu pewnie przyjeżdżają tu konno, jak te Amazonki, lub rowerem. Bez względu na rodzaj transportu z pewnością warto udać się w to miejsce, by zobaczyć niebo w jeziorze. Czas pokazać Wam kolejny slot. Zamek Ekebyhof to właściwie przypominająca dawny dwór rezydencja położona w gminie Eckerö. Nazwę tę często zapisuje się w dawny sposób, mianowicie Ekebyhof, co w Szwecji jest częstym zjawiskiem. Mówię o zapisie.
Obecny główny budynek w stylu karolińskim został wzniesiony pod koniec XVII wieku dla Karla Gustawa Wrangla. Już mówiłem o tym panu w swoich filmach. Teraz wspomnę jedynie, że był on głównym gubernatorem Pomorza w 1648 roku. Ten arystokrata jednak nie doczekał końca budowy tej rezydencji. Ekebyhof-Slot został ukończony na początku XVIII wieku przez ówczesnego właściciela barona Erika Lovisina. Cała nieruchomość o powierzchni 375 hektarów od tego czasu przechodziła z rąk do rąk różnych rodzin. Do dziś w dworze zachowały się liczne cenne wnętrza z detalami pochodzącymi z 4 stuleci, ale ze względu na odbywające się tu sympozjum niewiele można teraz zobaczyć. Mówi się, że jest to prawdopodobnie największy zachowany drewniany zamek w Szwecji i Europie, ale to stwierdzenie jest na wyrost. Sprawdziłem, nie jest to prawda. Rezydencja królewska w Trondheim w Norwegii jest znacznie większa. Od 1980 roku obiekt jest własnością gminy Ekerö i w dni powszednie odbywają się w nim kursy, konferencje, a w weekendy wesela, kolacje i przyjęcia. Budynek główny, park i tak zwana cytadela są od 1970 roku prawnie chronionym zabytkiem. No cóż, sami widzicie, że nazwa Slot nie do końca może być spójna z naszym wyobrażeniem o tym, jak powinien wyglądać zamek, ale tak naprawdę to jedynie szczegół. Nazewnictwo, czyli proces nadawania nazw, jest ściśle związany z semantyką, a ona zapewnia, że nazwy są nie tylko łatwe do zapamiętania, ale również odzwierciedlają cel, funkcję lub treść tego, co się oznacza. Tak więc nie ma o co się czepiać. Całkiem niedaleko w tej samej gminie znajduje się Kageholm Slot i w tym przypadku faktycznie jest to pełnoprawny zamek. Byłem tu już wcześniej, ale od tego czasu kilka rzeczy trochę inaczej wygląda. Historia tej posiadłości jest długa i zaczyna się już w 1287 roku, więc nie będę zanudzał. Było aż 30 właścicieli, jednak ten, od którego zamek wziął nazwę, wydaje się w tej historii najistotniejszy. Otóż nazwa Kageholm pochodzi od imienia hrabiego Larsza Kaga, który za życia osiągnął wysoki status w armii. Został mianowany przewodniczącym szkoły wojennej i walczył w wojnie 30-letniej u boku Gustawa II Adolfa. W 1647 roku kupił majątek, który wówczas nosił nazwę Wetterhöhe i zaczął nazywać siebie Lordem Kageholm. Istotne jest to, że w latach 20. XVIII wieku rozpoczęto budowę nowego budynku głównego z dobudówkami. Zamek uzyskał swój obecny wygląd z wieżyczką pośrodku dachu w połowie XIX wieku po przeprowadzeniu szeregu poważnych zmian. Posiadłość pozostawała w rękach prywatnych do lat 40. XX wieku, a ostatnim jego właścicielem był Martin Aronowicz, który stworzył otoczenie, jakie możemy oglądać do dziś. Od 1942 roku przez 75 lat w Kageholm prowadzono aktywną działalność szkolną. W 2017 roku Uniwersytet Ludowy podjął decyzję o przeniesieniu swojej działalności do kościoła Filadelfia w centrum Sztokholmu, a następnie o sprzedaży tego terenu. Kageholm doskonale nadaje się do wynajęcia. W zamku znajduje się nieco ponad 60 łóżek, 2 jadalnie, salon oraz oczywiście kilka łazienek i toalet. Idealne na duże i małe imprezy, inauguracje, konferencje, kolacje i wesela.
Niestety, gdy tu przyjechaliśmy, odbywało się wielkie sprzątanie wnętrz zamku i nie udało nam się wejść do środka. Prawdopodobnie jest tu całkiem dostojnie. Skądinąd Netflix kręcił tu serial pod tytułem Young Royals, czyli Młodzi Królewscy, co może świadczyć, że jest tu co podziwiać. Zmieniamy całkowicie zarówno lokalizację, jak i poziom wykwintności odwiedzanych obiektów. Kolejnego dnia postanowiliśmy spontanicznie wyskoczyć do Gamla Uppsali, czyli do miejsca, w którym chowano władców dawnej Szwecji. Raczej nie byli to wikingowie, gdyż kurhany zostały wzniesione w VI wieku, a pierwsze wyprawy groźnych Skandynawów datuje się na VIII wiek. Nie wiadomo, kto został pochowany w kurhanach w Uppsali. Przynajmniej pewne jest, że byli to ludzie ważni i wybitni. Miejsce to zachowało znaczenie jako ośrodek religijny długo po tym, jak Szwecja została schrystianizowana. Co ciekawe, przez długi czas istniał mit, że kurhany w Uppsali kryją szczątki starożytnych pogańskich bogów. Inni uważali, że pagórki były naturalnymi wzgórzami. Latem 1846 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa przeprowadził prace archeologiczne na kopcu Odyna, znanym obecnie jako Östhögen. Wykopaliska wykazały, że kopiec był rzeczywiście grobem. Choć nie było tam wielkich znalezisk, znaleziono spalone kości i fragmenty wyposażenia grobowego. W tamtych czasach byli tu wykwalifikowani rzemieślnicy, rozwinęło się rolnictwo i znajdowała się tu posiadłość królewska. Istnieje wiele dowodów sugerujących, że pierwszy kościół chrześcijański w Starej Uppsali został zbudowany w XI wieku. W tym samym miejscu na terenie Pałacu Królewskiego w 1164 roku wybudowano pierwszy w Szwecji kościół arcybiskupi. Kościół, który stoi tu do dziś, jest o połowę mniejszy od oryginału, jednak w ścianach można odnaleźć pozostałości starych murów. W 1270 roku archidiecezję przeniesiono do wioski Estra Aros, dzisiejszej Uppsali. Chcąc zobaczyć coś więcej, zanim spadnie deszcz, udaliśmy się do skansenu. Disagården to wioska, w której można zobaczyć, jak żyli ludzie na wsi w XIX wieku. Budynki zostały przeniesione do skansenu z różnych stron terenu Uppland. W epoce żelaza wokół kurhanów w Uppsali istniało bogate i dobrze rozwinięte społeczeństwo. Tutaj znajdowała się królewska farma i tutaj Szwedzi zbierali się, aby czcić swoich bogów. Tu w skansenie znajduje się ponad 20 budynków XVII, XVIII i XIX wieku. Na nasze nieszczęście skansen przyjmuje odwiedzających od 31 maja, tak więc będziemy musieli tu wrócić. Wracamy w okolice Sztokholmu. Jakieś 4 lata temu, jadąc autostradą, zobaczyliśmy drogowskaz do zamku. Postanowiliśmy zjechać z drogi i zobaczyć, jak on wygląda. Z wiadomych względów obejrzeliśmy go jedynie z zewnątrz, jednak zrobił na nas na tyle dobre wrażenie, że zapadł w naszej pamięci. Tym razem nic nie mogło nam zepsuć planu zwiedzenia tego obiektu. W takim przekonaniu wjechałem na zamkowy parking, potem zabrałem kamery i pełen ciekawości ruszyłem przed siebie. Okazało się, że można zwiedzać zamek jedynie z przewodnikiem i to jedynie jedno z jego pięter. W dodatku musielibyśmy czekać 1,5 godziny. Emocje nieco opadły. Miła pani w recepcji poinformowała nas, że możemy jednak zerknąć na kilka pomieszczeń znajdujących się na parterze. Nieodpłatnie. Okej, pomyślałem, sfilmuję to, co można oraz to, co na zewnątrz, a później zmontuję to wszystko razem.
Nie byłem w salach królewskich, to nie będę się o nich wypowiadał. Mogę jednak odsłonić kilka faktów związanych z tym zamkiem. Rossesberis Slot został zbudowany w latach 1634–1638 w stylu pruskim, by w drugiej połowie XVII wieku przejść znaczną modernizację. W 1757 roku państwo szwedzkie wykupiło majątek, a 5 lat później zamek oddano do dyspozycji młodemu księciu Karolowi XIII. W ten sposób Rossesbery stał się zamkiem królewskim. Od 1797 roku nastąpiła radykalna zmiana. Pałac udekorowano w stylu imperialnym lub późno-gustawiańskim, cokolwiek to znaczy. Ostatnimi członkami rodziny królewskiej zamieszkującymi zamek byli Karol XIV Jan ze swoją królową. Zamek i majątek królewski stanowią część królewskiego prawa do dysponowania. Są własnością państwa i zarządzane przez Szwedzką Komisję Własności. Rodzina królewska zarządza głównym budynkiem zamku jako muzeum. Zamek przeszedł gruntowną renowację fasady w 2004 roku. Okazuje się, że wcześniej nie był dostępny dla zwiedzających, ale teraz można go zwiedzać z przewodnikiem. Pod koniec lipca na zamku odbywają się zazwyczaj turnieje rycerskie. Jak widać, jest gdzie to robić, bo park tutaj jest gigantyczny. No, tym razem trafiliśmy do zamku i z nazwy, i z wyglądu. Ostatnia z naszych destynacji to mniej okazały, ale wciąż wart uwagi zamek. Miejsce, w którym znajduje się Åkeshof Slot, pierwotnie nazywało się Nockebit-Säteri i zostało wspomniane już w XV wieku przez sztokholmskiego radnego Pedera Oleninga jako jego właściciela. W 1635 roku marszałek królestwa baron Åke Axelsson kupił majątek Nata i Doga Åkeshof i około 1650 roku wybudował budynek, który nazwano jego imieniem – Åkeshofs Slot. Do śmierci budowniczego w 1655 roku dom nie był jeszcze ukończony, więc jego córka Barbro Åkesdotter dokończyła budowę. Później zamek zmieniał właścicieli wielokrotnie. Około 1720 roku zamek został przebudowany i od tej pory nikt już nie ingerował w jego zewnętrzny wygląd. Przyszły ciężkie czasy. Pod koniec XIX wieku zamek został zakupiony przez firmę Olsson Rosenlund i od tego czasu zamek zaczął popadać w ruinę. Nawet malowidła ścienne z sali myśliwskiej zostały sprzedane za, nazwijmy to, marne pieniądze. Nabywcą był hurtownik, który urządzał swój piękny dom. Na początku XX wieku w głównym budynku mieścił się szpital, a od 1917 roku do 1940 mieścił się tam zakład psychiatryczny. Podczas wojny mieszkali tu uchodźcy z krajów bałtyckich, a później zamek służył jako tymczasowe schronienie dla bezdomnych, zanim tymczasowo przekształcono go w szkołę. W latach 1958–1987 parafia Bromma dzierżawiła zamek od miasta Sztokholm i wykorzystywała go jako siedzibę proboszcza. No przyznacie grubo, takiej plebanii nie powstydziłby się nawet arcybiskup. W 1987 roku rozpoczęto gruntowny remont i już rok później zamek był gotowy na przyjęcie pierwszych gości konferencyjnych. Obecnie Åkeshofs Slot jest hotelem konferencyjnym zarządzanym przez prywatną spółkę. Na zapleczu zamku jest park i rezerwat przyrody. Jak widać, pomimo że nie dane nam było zwiedzić wnętrz odwiedzanych zamków, warto było zobaczyć te miejsca. Zlokalizowanie ich w parkach oraz, jakby nie mówić, ciekawa architektura sprawiają, że przy minimalnym budżecie na benzynę można aktywnie i miło spędzić czas. Zresztą, jak kto lubi. Takie wycieczki sprawiają mi wiele satysfakcji, a aspekty poznawcze takich wypraw, w których nieoczekiwane zwroty akcji dodają jeszcze więcej wrażeń, zapadają w pamięci na dłużej.
Wszystkim, którzy dotrwali do końca tego wideo, dziękuję za oglądanie. Jeśli chcesz poznać więcej ciekawych miejsc w Szwecji, wróć na mój kanał i wybierz jeden z interesujących Cię filmów. Będę wdzięczny za komentarz pod filmem i łapkę w górę. To one motywują mnie do tworzenia nowych treści. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia.